Instrukcja montażu gontów Matisol. Witam Państwa, mam na imię Wojtek, jestem dekarzem z 30-letnim doświadczeniem. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu, jak budujemy dach w technologii Matisol. Na potrzeby tego filmu przygotowaliśmy makietę, która nam pomoże w układaniu gontów Matisol. Do wykonania dachu z dachówki bitumicznej marki Matisol potrzebujemy następujących narzędzi: nożyk, młotek, sznurek traserski, ołówek, gwoździe, miarka i wyciskacz. Dla profesjonalistów proponuję dla usprawnienia pracy gwoździarkę wraz z gwoźdźmi, stopkę dekarską, narzędzia blacharskie oraz pas z materiałów papa i dachówka bitumiczna. W przypadku naszej makiety podłoże stanowi płyta OSB. Gonty Matisol można również z powodzeniem montować na deskach lub sklejce. W przypadku dachu z desek rekomendujemy deski o szerokości od 12 do 15 cm i grubości 1 cala. Grubość płyty OSB zależy od rozstawu krokwi. Najmniejsza zalecana grubość wynosi 15 mm. Płytę OSB możemy mocować bezpośrednio do krokwi. Należy zwrócić uwagę, żeby łączenia poszczególnych arkuszy znajdowały się bezpośrednio na krokwi. Można też zastosować łaty w rozstawie co 60 cm, eliminując straty w materiale. W instruktażu będziemy używać specjalistycznych pojęć. Kalenica – najwyższy punkt dachu. Okap – najniższy punkt dachu. Szczyt dachu – krawędź połaci dachowej pomiędzy kalenicą a okapem. Przygotowanie. Przed przystąpieniem do układania gontów bitumicznych należy sprawdzić wymiar połaci dachowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na odległość między okapem i kalenicą. W przypadku, gdy kalenica nie jest równoległa do okapu, czyli mamy różne długości połaci wzdłuż szczytów dachu, możemy na tym etapie odpowiednio skorygować plan rozmierzenia połaci. Polega to na niewielkim przesunięciu kolejnych linii gontów na etapie montażu. Przygotowanie podłoża. Zanim przejdziemy do montażu, musimy odpowiednio przygotować podłoże. Po pierwsze, musimy je oczyścić z luźnych elementów za pomocą miotły lub dmuchawy. Następnie docinamy odpowiedniej długości arkusze papy i montujemy do poszycia dachu. Zadaniem papy podkładowej jest wyrównanie podłoża oraz stanowi zabezpieczenie poddasza przed ułożeniem właściwej warstwy z gontów bitumicznych. To również dodatkowa warstwa hydroizolacji. Na papie linie, które zaznaczamy sznurkiem traserskim, będą doskonale widoczne. Rekomendujemy użycie papy Matisol WPV SBS lub PV100 lub PV64. Nie wolno używać papy z wkładką tekturową. Papę montujemy równolegle do okapu, przybijając na zakładach. Zalecany rozstaw gwoździ od 15 do 25 cm. Następnie docinamy papę do krawędzi dachu. Obróbki blacharskie przyokapowe montujemy przed położeniem papy, natomiast te przy szczytach dachu po zamontowaniu papy podkładowej. Przygotowanie gontów i połaci. Wytyczamy linię równolegle do okapu za pomocą sznurka. Pierwszą linię wyznaczmy w odległości od okapu 29 cm w przypadku gontów heksagonów lub 32 cm w przypadku pozostałych, karpiówka, prostokąty. Kolejne linie przesuwamy o wysokość równą części ekspozycyjnej gontu. Pierwsza linia gontów, stanowiąca pas startowy, powinna zostać wysunięta poza krawędź obróbki nadrynnowej o około 2 cm. Do wyrysowania linii pomocniczych tymczasowo wbijemy gwoździe, które ułatwią nam rozciąganie sznurka traserskiego. Poziome linie oddalone od siebie o część ekspozycyjną wyznaczają nam górną krawędź montażu kolejnych brytów gontów. Zanim zaczniemy instalację gontów, należy wyznaczyć środek połaci dachowej, który będzie stanowił punkt startowy. Ten punkt będzie bazą do wyznaczenia linii prostopadłej do okapu. W tym celu używamy metody cyrkla. Zaznaczamy 2 punkty w takiej samej odległości od punktu środkowego po lewej i prawej stronie. Następnie, nie zmieniając rozstawu cyrkla, rysujemy łuk nad pierwszym punktem, przykładając jeden koniec sznurka po lewej stronie punktu środkowego, a potem po prawej.
Tak wyznaczone łuki pozwolą nam na narysowanie linii prostopadłej przechodzącej przez wyznaczony wcześniej środek. Kolejne linie prostopadłe rysujemy w odległości 50 cm od linii środkowej. Dobre rozmierzenie dachu to estetyczne ułożenie gątów na wszystkich płaszczyznach. Optymalna temperatura do układania gątów to 15-25 stopni Celsjusza. Przed otwarciem całej paczki z gątami zalecamy ich rozruszanie, aby odseparować od siebie znajdujące się w paczce bryty. Zalecamy mieszanie brytów gątów z różnych paczek w celu uniknięcia nierówności kolorystycznych. W każdej naszej paczce znajduje się instrukcja układania gątów, której należy przestrzegać podczas montażu. Do montażu gątów zalecamy używanie gwoździ pierścieniowych lub skrętnych ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie. Minimalna długość powinna wynosić 2,5 cm, a średnica łebka minimum 9 mm. Optymalnie byłoby dobrać długość tak, aby gwoździe nie przebijały na wylot warstwy drewnianej. Montaż pasa startowego. Pas startowy możemy wykonać na dwa sposoby. Przy pomocy odwróconego o 180 stopni brytu gątu lub poprzez odcięcie części ekspozycyjnej. Dolną część pasa startowego podklejamy klejem do gątów Matizol, dzięki temu unikniemy podciekania wody. Najlepiej wykonać dwa paski kleju równolegle do okapu dachu, tak jak na filmie. Przed montażem gątów na dachu trzeba usunąć z nich folię zabezpieczającą warstwę samoklejącą od spodu gątu. Układanie rozpoczynamy zawsze od okapu, tak aby woda nie miała przeszkód podczas spływania z połaci dachowej. Pamiętajmy, aby pas startowy wysunąć poza okap dachu 2 cm, tak aby woda swobodnie spływała do rynny. Pas startowy układamy według wcześniej wytyczonych linii. Mocujemy go gwoździami w górnej części w odległości około 2 cm od krawędzi, co 15-25 cm. Dochodząc do obróbki szczytu dachu, gąty należy dociąć, pozostawiając szczelinę o szerokości 2 cm, aby umożliwić odpływ wody. Ponadto należy ściąć górny róg gątu od strony obróbki, aby uniknąć zaciekania wody pod pokrycie dachu. Jak układać gąty? Przed montażem gątów na dachu trzeba usunąć z nich folię zabezpieczającą warstwę samoklejącą od spodu gątu. Niewielkie pozostałości odklejamy np. przy użyciu nożyka. Po zamontowaniu całego pasa startowego rozpoczynamy montaż właściwego pokrycia. Układanie gątów zaczynamy od środka połaci dachowej i przesuwamy się w prawo i w lewo, aż do szczytu dachu. Część ekspozycyjna pierwszego rzędu gątów powinna być zrównana wcześniej zamontowanym pasem startowym. Każdy kolejny rząd przesuwamy o połowę długości brytu. Gąty należy układać tak, aby wierzchołki nosków przykrywały gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywały się z górną krawędzią wycięcia międzymodułowego. Gwoździe wbijamy w odległości około 1,5 cm nad wycięciami międzymodułowymi. Taki sposób układania zapewnia dwukrotne przybicie każdego pasa gątów. Pierwszy raz bezpośrednio do podłoża i drugi w trakcie przybijania następnej warstwy. Wykorzystujemy do tego celu młotek lub gwoździarkę. Gwoździe należy wbijać w odpowiedni sposób. Jeśli zrobimy to za słabo, utrudni to sklejenie gątów. Jeśli wbijemy za mocno, możemy rozszczelnić pokrycie dachu. Jeśli uszkodzimy pokrycie źle wbitym gwoździem, uszczelniamy je klejem Matizol. Gąty Matizol są wyposażone w specjalne zamki mechaniczne, które ułatwiają układanie brytów i eliminują błędy związane z przesunięciem ich względem siebie. Dochodząc do obróbki szczytu dachu, gąty należy dociąć, pozostawiając szczelinę o szerokości 2 cm, aby umożliwić odpływ wody. Ponadto należy ściąć górny róg gątu od strony obróbki, aby uniknąć zaciekania wody pod pokrycie dachu. Aby ułatwić montaż kolejnych brytów gątów i poruszanie się po dachu, polecamy użycie stopki dekarskiej, którą mocujemy gwoźdźmi do połaci dachu, a następnie kładziemy na niej deskę, po której będziemy się poruszać. Wentylacja dachu.
Bardzo istotnym zagadnieniem jest wykonanie odpowiedniej i prawidłowej wentylacji dachu. Skuteczną wentylację możemy uzyskać w oparciu o naturalną cyrkulację powietrza. W tym celu pomiędzy warstwą izolacji termicznej a deskowaniem należy utworzyć szczelinę o wysokości minimum 4 cm oraz wykonać otwory wlotowe pod okapem i wylotowe w kalenicy lub na połaci dachu od 15 do 50 cm od linii kalenicy. Wywietrzniki połaciowe należy rozmieścić tak, aby każda przestrzeń międzykrokwowa była wentylowana. W tym celu wycinamy odpowiedni otwór w połaci dachowej dopasowany do wielkości wywietrznika. Otwór warto zabezpieczyć specjalną siatką przeciw owadom. Następnie w momencie dojścia gątem do otworu docinamy go odpowiednio tak, aby pasował do wyciętego otworu. Instalujemy wywietrznik, mocując go za pomocą gwoździ. Kolejne bryty gątów dopasowujemy tak, aby przykryły miejsca mocowania i całą podstawę. Pamiętajmy, że gąt, który zachodzi na podstawę wywietrznika, powinien być podklejony klejem do gątów. Szczyt dachu. Nie należy stosować gwoździ w odległości 20 cm od linii szczytu dachu. Zamiast tego podklejamy go klejem do gątów. Zalecamy zastosowanie 2 pasków kleju prostopadle do okapu. Pamiętajmy, aby ostatni bryt miał co najmniej połowę swojej długości. Jak wykonać kalenicę? Wykonując pokrycie z gątów na dachu, układamy je aż do kalenicy. Przed montażem gątów na kalenicy warto zaznaczyć sobie za pomocą sznurka traserskiego, gdzie będzie wypadać krawędź gątów, tak aby wykonać równo kalenicę. Obróbkę kalenicy wykonujemy z pojedynczych modułów gątów, co oznacza, że cały bryt dzielimy wszerz na odpowiednią ilość części. W zależności od rodzajów gątów, w odpowiedni sposób wycinamy gąsiory z produktu podstawowego. Możemy to zrobić albo nożem, albo gilotyną. Wyciętym gąsiorom należy nadać odpowiedni kształt dopasowany do kąta nachylenia połaci, stąd widać na nich zagięcie. Zabieg ten minimalizuje ryzyko pękania gątów podczas układania, zwłaszcza przy niskich temperaturach. Na tak przygotowane gąsiory nakładamy w części ekspozycyjnej pasek kleju. Każdy gąsior mocujemy 2 gwoździami z każdej ze stron. Kolejne gąsiory układamy na zakładkę tak, aby łebki gwoździ były przykryte przez następny moduł. Rodzaj gątu determinuje nam wielkość zakładu. Gwoździe powinny być przybite około 2 cm od krawędzi gątów. W przypadku dużych kątów nachylenia połaci dachowych lub w niskich temperaturach może być konieczne użycie palnika, mające przyspieszyć proces sklejenia się poszczególnych gąsiorów. Gąty na kalenicy układamy zgodnie z przeważającym kierunkiem wiatrów w danej okolicy. Powiem tak, wykonuję dachy z dachówki bitumicznej 30 lat i ten gąt naprawdę jest pierwsza klasa. Pracowało się bardzo dobrze, niesamowicie szybko, bardzo duży plus elastyczność dachówki. Bardzo odporna będzie ta dachówka na wiatr, czyli nie ma problemów z wiatrem, że nam tą dachówkę wyssie z dachu. Myślę, że za pierwszym razem ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z tą dachówką, jak najbardziej sobie poradzi. Dziękujemy za uwagę.